Cześć, jestem Dominika i na tym kanale dzielę się wiedzą na temat rozwoju osobistego i dziś chciałabym przedstawić Ci 5 nawyków, dzięki którym będziesz czuć się lepiej i zdrowiej. Początek pracy nad sobą należałoby zacząć od zmiany przekonań na swój temat. Ale zacznijmy od czegoś łatwiejszego, co pozwoli Ci niemalże natychmiast zobaczyć efekty. Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości w życiu prawie każdego człowieka. Bez zdrowia nie jesteśmy w stanie skupić się na niczym innym, więc co zrobić, żeby być zdrowym? Nawyk numer 1. Śpij wystarczająco długo. Sen to podstawa dbania o zdrowie. Średnio człowiek powinien spać około 7-8 godzin dziennie, ale tak naprawdę to zależy od indywidualnych potrzeb. I dla każdego człowieka ten czas będzie dłuższy lub krótszy, więc jeżeli budzisz się po 6 czy 9 godzinach dopiero wyspana, to też w porządku. Sen pozwala nam oczyścić mózg, bo każdego dnia potrzebujemy takiego wyłączenia i włączenia. Jak to informatycy mówią, reset zawsze pomaga. Aby nie przedłużać, przedstawię Ci skutki niedoboru snu i jeżeli nie chcesz ich doświadczyć, to zadbaj o swój sen najlepiej jak tylko możesz. Skutki niedoboru. Słaba pamięć i koncentracja, zwiększony poziom stresu, większa szansa na przytycie, zachorowanie na cukrzycę, osłabiony układ odpornościowy, przyspieszone procesy starzenia, zwiększone ryzyko śmierci z każdej przyczyny. Jest taka interesująca bardzo zasada, która nazywa się 3-2-1. To jest tak jakby zasada budowania wieczornej rutyny, czyli 3 godziny przed snem nie powinniśmy nic jeść, 2 godziny przed snem nie powinniśmy nic pić i 1 godzinę przed snem nie powinniśmy używać ekranów. Oprócz tego powinniśmy zadbać o odpowiednio niską temperaturę w sypialni oraz o wygodny materac. I dzięki takiej rutynie i zadbaniu o te wszystkie czynniki będziemy w stanie polepszyć nasze procesy regeneracyjne. Nawyk numer 2. Zadbaj o odpowiednie nawodnienie. Czy wiesz, że człowiek jest w stanie przeżyć bez wody około 7 dni? Ale to byłoby już takie życie w agonii. Ze snem byłoby podobnie. Rekord Guinnessa w niespaniu wynosi 453 godziny, czyli około 18 dni. Nawodnienie jest kluczowe dla zdrowia całego ciała człowieka, ponieważ człowiek składa się w 70% około z wody, więc wszystkie tkanki, mięśnie, skóra, wszystkie organy, to wszystko potrzebuje wody, żeby odpowiednio i poprawnie funkcjonować. Więc gdy zaczynasz już czuć pragnienie, oznacza to, że jesteś w 1% odwodniony, a to już jest bardzo zły znak. Zapotrzebowanie na wodę zależy od bardzo wielu różnych czynników, m.in. od wagi, od wieku danej osoby. Średnio jest około 30 do 35 ml na kilogram masy ciała. Taka ogólna średnia to 1,5 do 2,5 litra w ciągu doby. Dla obliczenia takiej orientacyjnej wartości dla nas samych możemy użyć wzoru. Do tego 1,5 litra dodajemy różnicę pomiędzy masą a liczbą 20 podzieloną przez 50. Najlepiej nawadniać się czystą, niegazowaną wodą. Ale dla tych, którzy nie lubią smaku zwykłej wody, powstały też takie proszki, które można sobie dodać do wody i wtedy ona zyskuje inny smak. Można też użyć owoców, ziół, cokolwiek lubicie. Ale nawet jeżeli pijesz herbatę, kawę czy soki, to i tak lepiej niż jakbyś kompletnie nie dbała o nawodnienie. Jeżeli natomiast chodzi o wszelkiego rodzaju napoje gazowane, jeżeli naprawdę chcesz zadbać o swoje zdrowie, to ja na Twoim miejscu bym z nich zrezygnowała. Na przykład półlitrowa butelka Coca-Coli zawiera aż 10 łyżeczek cukru, a 10 łyżeczek cukru to praktycznie maksymalna dawka, jaką powinniśmy przyjmować w ciągu dnia. Dobrą metodą na to, aby pamiętać o tym, że powinniśmy pić wodę, jest aby trzymać ją zawsze w zasięgu wzroku. Na przykład moja butelka z wodą jest tam.
Można też ustawić sobie budzik na telefonie czy na zegarku, tak mniej więcej co 1-2 godziny, który będzie nam przypominał o tym, abyśmy się napili, chociaż żebyśmy wypili pół szklanki. Najskuteczniejszym sposobem na to, żeby nie zapominać o piciu wody, jest stworzenie takiej rutyny lub bardziej zakotwiczenie tego nawyku w innym nawyku, który wykonujemy. Na przykład wstaję rano z łóżka i wypijam szklankę wody. Albo podczas treningu, albo po treningu wypijam 2 szklanki wody. Ja miałam często problem z piciem wystarczającej ilości wody, ale po dłuższym czasie tak bardzo weszło mi już to w nawyk, gdy korzystałam właśnie z alarmów i z tego, że zawsze trzymałam wodę w pobliżu miejsca, w którym pracowałam. Tak mi to weszło w nawyk, że teraz, jak zaczynam się stresować, to piję więcej, albo na przykład jak się nudzę. Nawyk numer 3. Zachowaj aktywny tryb życia. Aktywność fizyczna to fundament piramidy żywienia i aktywności fizycznej. I jeśli znacie piramidę potrzeb Maslowa, to potrzeby fizjologiczne są jej podstawą. Piramida żywienia i aktywności fizycznej pokazuje nam podstawowe zasady, co robić i jeść i pić, żebyśmy byli zdrowi. Dobrze jest wiedzieć, że nawet najmniejsza ilość ruchu w ciągu dnia podczas pracy, na przykład w jednej pozycji, będzie korzystna. Na przykład zmiany pozycji podczas pracy siedzącej, mikroruchy stopami czy rękami, czy nawet bardziej energiczna gestykulacja, tak jak ja właśnie to teraz robię. Oczywiście podstawowe czynności, które wykonuje aktywny fizycznie człowiek, to wybieranie schodów zamiast windy, albo jeżeli mamy do pokonania mniej niż 5 km, no to idziemy po prostu na nogach zamiast używać samochodu. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku, bo wiadomo, że jeżeli Wam się gdzieś spieszy, to lepiej podjechać samochodem. Najlepszą aktywnością na sam początek będą bardziej energiczne spacery, ewentualnie jakaś joga czy rozciąganie. Natomiast jeżeli nigdy nie miałeś do czynienia z żadnym sportem, to należy zacząć raczej bardzo spokojnie, żeby nie zrobić sobie po prostu krzywdy. Spacery pozwolą Ci popracować nad tym, żeby przyzwyczaić Twój organizm do trochę bardziej podwyższonego tętna, a to ma dobry wpływ na generalnie całe Twoje ciało. Yoga natomiast pozwoli wprowadzić w Twoim ciele uczucie takiego relaksu, spokoju i też delikatnego rozciągnięcia. Nauczysz się też dzięki jodze, jak używać swojego ciała, a raczej jak wykonywać ruch razem z oddechem. A to później jest bardzo przydatne też w innych sportach. Natomiast w przypadku każdego sportu i czy jest to marsz, czy jest to yoga, czy jest to ćwiczenie na siłowni, zawsze musimy pamiętać, że wszystko powinno być robione z umiarem i z jak największą ostrożnością, aby po prostu nie zrobić sobie krzywdy. Jeżeli masz jakieś doświadczenie już ze sportem, to mogę polecić z mojej strony coś takiego, co nazywa się treningiem HIIT. Jest to High Intensity Interval Training, jakoś tak. Czyli trening o wysokiej intensywności. Ale również ćwiczenia siłowe będą dobrym uzupełnieniem takiego treningu. Albo na odwrót, to w sumie zależy, na czym się chcesz bardziej skupić. Czy na wzmacnianiu całego ciała, czy na budowaniu mięśni. Więc przechodząc dalej, zalecany czas na wykonywanie treningów HIIT w ciągu dnia to około 20 minut. Ponieważ jest to trening o wysokiej intensywności, nie możemy za bardzo forsować naszego organizmu wykonywaniem ćwiczeń przez dłuższy czas. Chociaż myślę, że na YouTube znajdziecie również filmy, w których mamy nawet i treningi HIIT, które trwają godzinę. I najważniejsza rzecz, nie możemy robić tego codziennie.
jeżeli trening trwa troszeczkę dłużej niż te 20 minut, dlatego że potrzebujemy 24 godziny na regenerację mięśni. Właśnie z powodu tego, że jest to bardzo intensywny trening i bardzo intensywnie zwiększamy tętno podczas ćwiczeń, musimy wiedzieć, jak zachować równowagę i dbać po prostu o zdrowie swojego ciała. No bo nie chcemy się uszkodzić, próbując dążyć do lepszego zdrowia, prawda? Jest wiele rodzajów treningu HIIT, na przykład tabaty, as many rounds as possible, czyli że robimy jak najwięcej rund danego ćwiczenia albo danego bloku treningowego. Natomiast z drugiej strony mamy trening CrossFit, który razem z treningiem HIIT należy do rodziny tych samych sportów. Tyle, że trening CrossFit jest bardziej nastawiony na zwiększanie wytrzymałości Twojego ciała, natomiast trening HIIT jest nastawiony bardziej na redukcję tkanki tłuszczowej lub czasami też na wzmocnienie ciała. Natomiast jeżeli chodzi o trening siłowy, to wolałabym odesłać Cię do kogoś, kto jest bardziej w tym temacie, więc linki umieszczam w opisie. Ja niestety na siłowni byłam tylko kilka razy i po prostu używałam bieżni. Raz mi się zdarzyło robić trening HIIT, ale jakoś tak nie było zbyt komfortowo. A to, co robię w domu, to są raczej treningi hybrydowe, które nie są do końca takim treningiem siłowym, typowym. Więc linki znajdziesz w opisie. Jeszcze chciałabym wspomnieć, ponieważ na treningach HIIT znam się trochę lepiej i to nie jest żadna reklama. Trening HIIT może być skonstruowany w trybie hybrydowym, czyli mamy wtedy dni, w których biegamy, w których mamy ćwiczenia siłowe, w których mamy cardio, w których mamy ćwiczenia regeneracyjne, no i oczywiście dni na regenerację. W moim przypadku najlepsze efekty dał trening hybrydowy w formule 5 dni na 2 dni przerwy. Ale będę powtarzać to jak mantrę, najważniejsza jest równowaga. I sport nam doskonale pokazuje to, że bez równowagi możemy sobie zrobić krzywdę. Ja na przykład po tym miesiącu na bardzo intensywnych treningach hybrydowych potrzebowałam aż 2 tygodni na pełną regenerację. Nawyk numer 4. Jedz zdrowo i odżywczo. Najpierw wyprowadzę wszystkich z błędu. Słowo dieta nie oznacza, że jemy 1, 2, 3, 4, 5 posiłków dziennie, które są bardzo małe i mają jak najmniejszą liczbę kalorii, czy na przykład jemy tylko sałatę albo pijemy tylko wodę. Dieta to sposób odżywiania. Więc jeżeli ktoś je codziennie fast foody, to jest jego dieta. Jeżeli ktoś je codziennie zbilansowane w pełni zdrowe i odżywcze posiłki, to jest jego dieta. Ale idąc dalej. Nasi przodkowie doskonale wiedzieli, jak ważne jest to, aby jedzenie, które spożywali, było odżywcze i było w stanie im dać energię, której potrzebowali do życia. Warzywa, owoce, mięso, tłuszcz to są najważniejsze składniki w każdej diecie. Te odżywcze produkty pozwolą nam zachować pełnię sprawności, a także jasność umysłu. Zdrowe odżywianie oczywiście nie oznacza, że w 100% jemy tylko i wyłącznie czyste jedzenie. Chociaż oczywiście nikt nie zabroni Ci takiego podejścia. Możesz jeść wszystko. Jest taka bardzo zdrowa zasada odżywiania, zdrowego odżywiania. Sporo dietetyków w internecie ją poleca. Chodzi o to, że 80% jedzenia jest nieprzetworzonego w diecie, a 20% to miejsce na jakieś zachcianki, czyli bardziej przetworzone jedzenie. Ale w
w każdej zasadzie trzeba pamiętać o tym, żeby nie przesadzić. I jak już wiele razy zostało to udowodnione przez branżę dietetyczną, szkodzi nam nadmiar kalorii, nadmiar jedzenia, a nie rodzaj jedzenia. Jest coś takiego jak jedzenie intuicyjne. Jest to naprawdę bardzo zdrowy sposób odżywiania, tyle że w dzisiejszych warunkach bardzo trudny do wprowadzenia. Intuicyjne jedzenie jest doskonałą metodą odżywiania, bo wtedy jemy zgodnie z tym, co podpowiada nam intuicja. Czyli jeżeli mamy ochotę na śniadanie o 12, to jemy je o 12, a nie zmuszamy się do niego o 6 rano. Tyle że odżywianie intuicyjne jest bardzo trudne w dzisiejszym świecie, bo ludzie muszą być w 100% skupieni na tym, aby jeść, aby rozpoznawać smaki, tekstury tego jedzenia, które akurat mamy w ustach. I w dzisiejszym świecie, jest to bardzo trudne. Ale oprócz tego, drugą komplikacją jest to, że ludzie mają problem z rozpoznaniem głodu emocjonalnego i fizycznego. I to sprawia, że jedzenie intuicyjne jest dość skomplikowane. Aby zachować zdrową dietę i zdrowy tryb życia, postaw na owoce, warzywa, dobrej jakości źródła tłuszczu, np. orzechy, oliwa, awokado, a także na białko. Na białko dobrej jakości oczywiście, czyli mięso, jajka, nabiał. Najlepszą metodą, aby radzić sobie z organizacją takiej diety, jest skomponowanie w pełni zbilansowanego jadłospisu. I można to zrobić wspólnie z dietetykiem. Wtedy będziemy mieć pewność, że ten jadłospis uwzględnia nasze preferencje indywidualne co do jedzenia. I później będzie nam łatwiej skomponować taki jadłospis samemu na podstawie tego, co lubimy, a co nie, co nam szkodzi, a co nie. I mam doskonałą wiadomość dla ludzi, którzy kochają słodycze, jak ja. Słodycze w wersji fit czasami są nawet lepsze niż te takie sklepowe. Między innymi dlatego, że są tańsze, mamy większą porcję, którą możemy zjeść legalnie, mają mniej cukru. I czwarta, najważniejsza rzecz dla ludzi, którzy borykają się z różnymi problemami układu pokarmowego, nie szkodzą nam. I wbrew opiniom wszelkim dotyczącym zdrowych deserów, nie mam na myśli skyra wymieszanego z wiórkami kokosowymi, który udaje Raffaello. I nareszcie dochodzimy do nawyku numer 5. Medytacja i ćwiczenia oddechowe. Medytacja to jeden z najskuteczniejszych sposobów, aby nauczyć się radzić sobie z nadmiarem myśli czy ze stresem. Ale skupmy się może na tym, jak to wpływa w ogóle na nasze ciało. Możesz myśleć, że medytacja to tylko siedzenie bez ruchu w ciszy i myślenie. I faktycznie tak właśnie to wygląda i tak jest. Ale tak naprawdę chodzi o to, aby skupić się na niczym. Nie możemy angażować się w te myśli, które przechodzą przez naszą głowę, tylko po prostu postawić się w pozycji obserwatora tych myśli. Dzięki wyciszeniu, które zyskujemy poprzez medytację, jesteśmy spokojniejsi, bardziej zrelaksowani i ma to doskonały wpływ na regenerację naszego mózgu, koncentrację, samopoczucie, uważność, a nawet jesteśmy w stanie ograniczyć spożywane kalorie. Dzięki medytacji podczas jedzenia, czyli tak zwany mindful eating. Medytacja ma też bardzo dobry wpływ, jeżeli cierpimy na problemy ze snem, a jak już wiemy, sen to fundament zdrowia. Medytując jesteś w stanie zwiększyć swoją odporność psychiczną, gdyż medytacja pomaga ograniczyć stres i również nabrać trochę dystansu do pewnych sytuacji. Możesz medytować w ciszy, z muzyką, w naturze. Są też dostępne filmy z medytacjami prowadzonymi, które na samym początku tej drogi bardzo ułatwiają
wejście w ten cały proces. Wystarczy kilka minut dziennie, a w bardzo krótkim czasie przekonasz się, że warto. I druga część tego punktu, czyli ćwiczenia oddechowe. Chodzi o ćwiczenia, które dodają nam energii bądź uspokajają nas. Oddech daje nam życie. Tlen jest niezbędny do oddychania, ale także do różnych innych procesów w ciele czy na świecie. Prawidłowe oddychanie zapewni nam dużo lepsze samopoczucie, a także redukcję stresu. Należy oddychać przez nos, wciągając powietrze, rozszerzając delikatnie żebra i wypuszczając je spokojnie. Istnieje wiele technik oddechowych, które mogą nam pomóc nauczyć się, jak prawidłowo oddychać. Link do polecanego artykułu na ten temat znajdziesz w opisie do tego filmu. Moja ulubiona technika oddechowa to tak zwane 4-5-6 i chodzi o to, że najpierw przez 4 sekundy wciągamy powietrze i później przez 4 sekundy wypuszczamy je. I robimy tak przez 2 minuty. Później przechodzimy na blok 5-sekundowy i później na 6-sekundowy. I każdy blok powtarzamy przez około 2 minuty. I jest to naprawdę bardzo relaksujące. Jeśli chodzi o techniki, które dodają nam energii, o których mówiłam na początku, jest to na przykład właśnie oddech Wima Hofa, oddech radości pochodzący z jogi, albo mamy też coś takiego jak oddech ognia, również z jogi. To są moje ulubione techniki. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego filmu i mam nadzieję, że nawyki, którymi się z Tobą podzieliłam, będą dla Ciebie przydatne. Nie zapomnij, aby przy wprowadzaniu nowych nawyków zadbać o monitorowanie swoich postępów, aby być ciągle zmotywowanym do tego, aby je wciąż praktykować. Ale przyda się też motywacja w otoczeniu. Na przykład rozłóż sobie matę na środku pokoju, żeby zawsze wiedzieć, że musisz zrobić trening. A jeżeli stracisz sens tego, co robisz, to pomyśl, że każdego dnia pracujesz na to, jak się będziesz czuć za kilka miesięcy. Jeżeli podobał Ci się ten film, to proszę o łapkę w górę, aby zwiększać zasięgi. Możesz również podzielić się w komentarzu nawykami, które już wprowadziłaś lub które planujesz wprowadzić. Możesz także napisać, czy widzisz już jakieś efekty tego, co udało Ci się zrobić. Jeżeli chcesz zobaczyć, wysłuchać więcej treści dotyczących tego, jak poprawić swoje życie, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Dziękuję Ci za obejrzenie jeszcze raz. Życzę miłego dnia lub wieczoru. Cześć! Dobra, będę próbować po jednym ujęciu. Będzie zabawa. Dobra, nie, tak zostaje. Okay. Proszę mi powiedzieć, czy jest git. 1, 2, 3. Cześć, jestem Dominika i dziś... Dobra, ostatnia próba. Teraz musi być ok. Według moich obliczeń. Gdzie ja muszę siedzieć? Tu. Nagrywa się, luz. Wszystko się nagrywa, dobrze będzie. Jeszcze tylko 3 punkty. Aktywność fizyczna to fundament piramidy a radzenie sobie z tym, aby... Co? Nie, jeszcze raz. Nie, jeżeli masz ochotę. Nie, jeszcze raz. Stop. Again.